Heja! Nazad! O, aż mruczy. Aż parska. O! Hop! No hop! 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 On się wystraszył, nie? Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Tak, ludzie jechali, pytali, Bolek, to taczkę pchasz z miasta, no bo jeszcze worek cementu wieziesz? A po co ten worek? A żeby pustych przebiegów nie było. 10 kilometrów taczkę pchał z workiem cementu. To miał człowiek zdrowie. Drodzy internauci, dziękuję za wsparcie nas na Patronajcie. Dzięki temu wsparciu możemy się rozwijać, możemy inwestować w sprzęt i dostarczać wam lepsze filmy. No dziękuję serdecznie. Romek Zaklinacz. Bądźcie z nami, wspierajcie nasz kanał. Hej! Dzień dobry, panie Romku. Dzień dobry, panie Trasa z Junoszyna, 500 km, bez wysiadania, na małe sikanie. Dla polepszenia dobrostanu byka Allego. No i to wszystko dla tego Allego, który hultaja, który położył sobie i leży. Jeszcze nie wie, co go czeka. Co go czeka. Okej, jesteśmy na miejscu. Chyba nic złego, no firma ładna, Agrotech Junoszyn. Dokładnie. Firma z lasu. Czym się zajmujecie? Obsługą gospodarstw hodowlanych, głównie produkujących mleko. No i mięso chyba też. Również gospodarstwa produkujące bydło mięsne, ale już do tego dochodzą kozy, do tego mamy owce, również wszystko, co związane jest z higieną, mieszaniem, wycinaniem, podawaniem paszy dla bydła, dla kóz, dla owiec. Dlatego też dzisiaj tu jesteśmy u Was, bo niewątpliwie dobrostan jest dla zwierząt bardzo ważny. No i dzisiaj jesteśmy dla tego dobrostanu. Bo zwierzę lepiej się czuje, jak gospodarz o niego dba. Zwierzę musi być, jak to się mówi, na czas nakarmione, napojone. Muszą zjeść, trzeba je wydoić. Tak. I muszą się wybrać. Tak. To znaczy nie poczekają. Nie wydaje się, jakby liczył na polepszenie dobrostanu. Wydaje mi się, że ten dobrostan tu ma w 100% zapewniony. No, jak widać. Czy my czasami tego na siłę nie robimy? Nie, na siłę nie robimy, a że on jest, widać jaki jest zabiedzony, no nie, to znaczy, że o niego nie dbam w ogóle. Mam trochę, takie żarty mi się czasem trzymają. Ale myślę, że on nas albo przekona o tym, a na pewno przetestuje. No. Albo buzie jeden, w ogóle nie reaguje, jakbym nic nie ważył. Prawda? Ach, łobuzie jeden. Ty łbie niepokorny. My jesteśmy w porze siesty, być może dlatego on tak nie reaguje. Ty łbie niepokorny. Popatrz się trochę, rano dostał porcję śruty siana, wyszedł na okulnik, tak łobuzie, ale rogi ma spiłowane, bo ciągle hebluje po ścianach, po płotach, rogi ma tu aż płaskie. Ten w ogóle miał złamany, bo na pierwszym kiedyś spacerze, jak go wyprowadziłem, to zaatakował koparkę i o gąsienicę zerwał sobie róg i rdzeń złamał. Dlatego ten róg ma taki bardziej do tyłu wysadzony niż tamten. Niewątpliwie, wiesz, ja czuję dystans tutaj do niego, a my mamy montować czochradło, więc myślę, że nie będzie tu nieodzowna Twoja pomoc w tej sytuacji. No, damy radę. Będzie nam ciężko zdobyć jego zaufanie, ale oczywiście będą potrzebne wymiary, znalezienie miejsca, gdzie czochradło zamontujemy. Miejsce tu mam upatrzone, bo mam tam na okulniku za oboru. Zaraz tam pojedziemy, no i będziemy przymierzać się do montażu. Także może nie marnujmy czasu. Dobra, to działamy. Pojedziemy, a później przyprowadzę byka. Tomek. Romek. Panie Ruchu, Krzysztof. No, miło. My jesteśmy od tej brudnej roboty, będziemy to montować. Dobrze. No co tu macie? Pokażcie. Okej, panowie, działamy. Do dyspozycji mamy dwa czochradła. Jedno czochradło pełnoautomatyczne, drugie czochradło mechaniczne i do tego mechanicznego czochradła, które jest dość proste w użyciu, proste w montażu, próbujemy przekonać Allego. Mam nadzieję, że trafimy w jego gusta.
Ja w ogóle wyobrażałem sobie inaczej, że to jest jakaś wielka szczota, taka którą byk wchodzi, pod którą po prostu ona tacza mu się po grzbiecie. A to jest po prostu, to nie jest rolka, tylko to jest taka szczotka, no nie? No i dobra. Tu będziemy montować tutaj. Panie Romku, to tu montujemy? Tak, na tym słupie. Pokażcie mi to ramię i to Oczywiście. planszę, na którym ma to wisieć. A my coś tu wymyślimy. Słup jest mocny. O, to taka plansza jest. Zbytnio jeden otwór. Nie pasuje za nisko, panie Romku, musimy dać to wyżej. Musimy dać to wyżej, a więc jeżeli dać to wyżej, to tam nie mamy otworu, to wtedy przejdźmy na drugą stronę i musimy tu się chwycić tej płaszczyzny i tam, no co tam jest taka możliwość, że tam jest otwór, prawda? Dobry pomysł, wszędzie możemy dojść, jak najbardziej. No tak, będzie dostępny dla Aliego wszędzie. Jest. Mamy strzemię, Bo a ja- może jakąś belkę byśmy tutaj przybili. To belki, to jak to się belki są w zasięgu ręki, leży tam kupa drewna. Zgadza Ja się. zaraz przytnę na wymiar, tylko jakąś miarkę złapać do ręki. Dobrze, zaraz pomierzymy wszystko. Zmierzyć, ile to okienko ma. A może panowie, na ścianie obory powiesić, ściana jest mocna, tylko powiedzcie mi, czy gdzieś montowaliście to na ścianie obory i jak wtedy to działa? Montowaliśmy na ścianie obory, ale tu będzie większy dostęp byk miał do czochrada z każdej strony. Myślę, że ten pomysł, pana pomysł jest o wiele lepszy. To wiecie co ja wam pokażę, to się nosi w ten sposób, jak karabin. No i na przykład, tak i co teraz Na powiecie? takiej wysokości powinno być, ale tutaj ogranicza strasznie dostęp, ta ściana nas bardzo ogranicza. Rozumiem, czyli byk tu się nie obróci wokół własnej osi, No nie. Rozumiem. Ta ma większy dostęp, większą możliwość. Aha. Tak to będzie wyglądało. A nie, no to tu za mało miejsca jest przy ścianie. Faktycznie. Te ramy się nie wyciąga, nie? Nie, ramię się nie wyciąga, ramię się obraca po prostu. Rozumiem. Jedna rzecz, bo wydaje mi się, że skupiamy się na miejscu, na ścianie, na słupie, a musimy wziąć pod uwagę, że Dobrze, panie Romku. miejsce montażu i wysokość będzie limitował same ciało byka, czyli wielkość byka, Przyprowadzimy, budowa. zmierzymy. Ona będzie jakby limitowała nasze wymiary, które posłużą nam do montażu, bo musimy wiedzieć, jaka jest celowość tego montażu tego czochradła. Dobra. Tak, myślę, że to bez pomiaru zwierza się nie obędzie. Nie? Panowie, tam jest tyle okienek na tym słupie, że można przesunąć niżej, wyżej, no nie da się jakoś grubo dechę, macie strzymione, jak w razie czegoś zabraknie, to ja mam, tam za ścianą mam warsztat i mam tam różnego żelastwa i też pomysłów trochę w głowie, także myślę, że damy radę to opanować. Także musimy przeprosić ten słup i wrócić do niego. I wracamy. Pomiar byka w kłębie, to każdy wie, co to jest kłąb u zwierzęcia. Kończy się kark, zaczyna się grzbiet, to jest kłąb. Kłąb w kłębie, czyli kłąb. Głąb w kapuście, a u byka jest kłąb. Czyli on sięga dla mnie tu w kłębie do brody sięga, tak? Czyli tak jest pomiar. No to jak myślicie, jak trzeba powiesić to? Myślę, że około 90 cm od ziemi to będzie dobry wymiar. Żeby dół szczotki był 90 cm od ziemi. Tak jest, zgadza to się. szybko skorygujemy. To dobra, no to dalej. No, mierzyć. Ile tu mam? No, ile ja tu mam do brody. Tak jest kłąb do brody dla mnie. Tu. To mamy 155 cm. No i dobra. Przy montażu dla bydła mlecznego, każda oczywiście, różne są rasy, różne wysokości bydła i zasadą montażu jest zawsze, aby od podłoża do początku wymienia ta odległość mieściła się od 90 do 110 cm. No, byk nie ma wymienia, więc musimy przyjąć jej inny element do pomiaru. Teraz pytanie jaki? No jak, no brzuch, no jaki? Jądra, no cóż, no, nie ma co tam. No zmierzamy w tym samym kierunku, więc będzie trzeba pomyśleć o tym, jak one się wycierają w tą i w tamtą i tak się napinają, wiesz, no to jest poezja, nie, w oborze. Naprawdę można to oglądać jak doskonałą komedię, szczególnie francuską, nie? I ja ciągle mam takie obawy, że ten byk będzie miał nos podniesiony i powie, nie bardzo mi się to podoba i nas oleje, nie? A my tu wielkie poczynania robimy, wszystko zobaczymy w praniu. My przyjeżdżamy jako fachowcy od czochradeł, nie mając kompletnie doświadczenia z bykami. Nie? Jeszcze nikt nie przewidział, aby poprawić dobrostan bykowi. Nie? Niestety, jesteśmy w takiej zagrodzie, gdzie byk jest członkiem rodziny. Nie? Zresztą widać. Hala. No i cóż, proszę pana. Taka jest miara. Taka jest miara. Tak, już mierzymy. Nogę.
44. Tu 44. 44, 45. No dobrze powiedziałem, no nie? Kończy się brzuch. Do brody. 1,51 m, 1,52 m, tak on te kłom to tu, o tak o, tu. Czy byśmy nie musieli trochę zmodyfikować tych naszych pomiarów? Bo nie przewidzieliśmy, czy ja nie przewidziałem jednego, że te jego instrumenty są niezwykle dorożne i nadzwyczaj długie i wielkie. Oparcie się na tym wymiarze może nas zgubić. Środek czochadła Tak. powinien spoczywać tutaj na tym środku całego ciała. Wydaje mi się, że musimy to pomierzyć do końca płaszczyzny brzucha. Tak, byśmy musieli to pomierzyć tutaj mamy na 60 cm, tutaj gdzieś. Noż normalne, to jest byk, proszę pana. Tu chodzi taka bajka po okolicy. Jedzie człowiek na byku, jajka się kołyszą. Co tu się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Jedzie chłopak tam do sąsiedniej wsi, tam ma wujka, mówi: wujek, co tu u was się dzieje? Jadę samochodem, zgłupiałem, jedzie chłop na takim wielkim byku, dojeżdżamy. Myślimy z daleka, koń, nie byk, jajka się kołyszą. Idziemy. Dobra, działamy. Mamy od podłoża 60 cm. Ale strzemie ma złapać drewno z tej strony na zewnątrz czy w środku? A jakbyśmy drewno znaleźli, taki kołek, żeby w środek się zmieścił, Tak. Znajdziemy takie przymocujemy wtedy to flanszę. Oczywiście. Na 2 strzymiona, oczywiście. Tak, na 2 strzymiona. Na 2. I wtedy ten kołek przymocujemy do słupa. Wtedy trzeba minąć. To dobrze, ja zaraz to sprawdzimy. Powinniśmy z gwinta dociąć odpowiednią długości, do tego nakrętki, kontry i na tym się skupić. To jest rozwiązanie dla tego mocowania. Musimy pamiętać, ile ten stwór waży, nie? I jaka jest moc. Także powinniśmy to wziąć pod uwagę, licząc na to, że to rozwiązanie pozwoli przetrwać temu czochradle jakiś czas. To trzeba prostych, mocnych rozwiązań do tego czochradła. Założyć śrubę, żeby nie uciekło. Taka zasada jest. Dobra, to przykręcamy to i jedziemy z tym na górę. Fakt, że to może się zaklepać, później się nie odkręci. O, dobra jest, jeszcze trochę. Żeby nie tłuc w gwint, tylko raczej w nakrętkę. Respekt jest. Minimalny. Trzymaj poziomnica, to ci podniosę. Dobra, Ile jest? 160. No to za wysoko, 5 cm niżej. Klient musi być zadowolony. Wprowadzamy na rynek nowe rzeczy jak system FitStar, system automatycznego karmienia na taśmie, gdzie to jest nowość, nie ma konkurencji na rynku polskim w ogóle. 60 lat doświadczenia ma firma, jest to bawarska firma niemiecka. Jest to dobry produkt, gdzie nam bardzo dużo miejsca zaoszczędza w oborach, zarówno w starych budynkach, jak i przy budowie nowych obór. Czochradła, które montujemy właśnie między innymi dzisiaj, może być zamontowane w każdej oborze, co nie jest zależności od stada, od ilości stada, wielkość obsady tutaj nie ma znaczenia, bo i czy masz 2, 3 krowy, czy masz 100, 1000, to one tak to potrzebują się wyciochrać, wyczesać. Wiedza w gospodarstwach, w rolnictwie tych hodowców postępuje, z roku na rok jest inaczej, odbywa się żywienie. To też wiedza o tym, że zdrowa, dobra, szczęśliwa krowa daje więcej mleka, powoduje to, że wchodzą w gospodarstwa czochradła, które po prostu pomagają w tym, żeby to zwiększyć produkcję mleka, żeby ten dobrostan zwiększyć, żeby ta krowa czuła się weselsza, szczęśliwsza, co powoduje właśnie, przekłada się im na ilość mleka w zbiorniku. Mamy to. Teraz co? Montujemy na 1,60 m? Montujemy górę na 1,60 m i montujemy dół. w razie Dobra. co to przesuniemy po otworach w razie. Panie Romku, to będzie trzymać? Jak diabeł sołtysa. Zna pan takie powiedzenie? Za gromadzkie pieniądze. Tak trzyma sołtysa. Diabeł. Ciut doblokować i dobra. Gra muzyka. Zamontowaliśmy już ramię. Teraz montujemy już szczotkę bezpośrednio do ramienia i będziemy przymierzać naszego bysia. Czochradło, które montujemy tutaj, Box z firmy Bock, niemieckiego producenta, jest to czochradło mechaniczne. Jest to czochradło o dłuższej szczotce, tak zwane czochradło Maxi.
gdzie długość szczotki, długość wosia jest zmienna. Mamy też model mniejszy, dla mniejszych zwierząt, tak zwane mini. Oraz trzecim modelem naszym jest to ciochradło w pełni automatyczne, elektryczne, zwane 360, bo wtedy napędzane przez silnik elektryczny na prąd 230. Tutaj zastosowaliśmy dla bysia ciochradło mechaniczne, ale z dłuższym łosiem. No mój byk jest najmniejszy, to trzeba mu dać ten najmniejszy. Najmniejszy to nie jest właśnie, dlatego daliśmy mu największy. Kawał byczka. Zaraz łobuz będzie testował. Mamy tutaj wychył w jedną, jak i w drugą stronę. Oczywiście jest smarowanie, bo jest łożysko, z drugiej strony jest kalamitka, którą smarujemy. Z tej strony proszę bardzo kalamitka. Tak, zgadza się, tak jak ustaliliśmy, wszystko wymiary nam się zgadzają. Czekamy na pana Romka i bysia teraz. No zobaczymy, jak ty byś będzie z tą lokówką się sprawował. Dobrze? Dobrze? Zaraz puścimy bysia. Prr, prr. Zaraz się dowiemy, w jakim jest nastroju. Teraz będzie weryfikacja. Potrzeba trochę czasu, po prostu, że one wiedzą, o co chodzi, do czego to służy. To tak jak my też potrzebujemy czasami czasu na nowości jakieś. Wiadomo, że my to inaczej rozumiemy, ale on potrzebuje czasu, żeby zrozumieć, po co to jest, co mu to zrobi, jak mu będzie fajnie po tym, jak on się wyczochra, wyczesze. To jest jeden, jakby było dwóch, trzech, no to jeden, drugi, trzeci, jeden się zainteresuje, to drugi podchodzi, trzeci podchodzi, wtedy jest troszkę inaczej. Ale tak jak mówię, i w większych stadach to nie jest od razu, nie jest to szał. Często po 2 dniach się okazuje, że się biją o to, która ma stad, albo jedna za długo stoi i wyganiają się nawzajem, nie? Bywa i tak, że całymi dniami potrafi jedna stać i tak to uwielbia, że jedna stoi i nie chce dopuszczać. Trzeba ich ręcznie odgonić, bo jest problem, nie? Chodź, no, chodź. Chodź. No. Chodź, chodź, chodź. No, dzięki temu, że się właśnie odchyla, nie uszkodzimy tego przy montażu. Ten pałąk jest dość stabilny, wytrzymały. O, widać, że już mu się podoba. Widzimy, jak się przestawia. Załapał, o co chodzi już. A go swędzi. Już wie, do czego to służy. Mister Ali, już zwątpiłem. Co, podoba się? Tak, Podoba się zabawka? Od razu wyglądasz 10 lat młody. Chodź, z drugiej strony podejdziemy, chodź, chodź. Chodź, podejdziemy z Ciężko będzie go teraz odciągnąć. Nazad, 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 hej, heja, nazad, nazad. No. Spodobało mu się. No bardzo się spodobało, och, aż mruczy, aż parska. O! No nie. Och, och. Och, jak fajnie, prawda? Jak fajnie, no widzisz, Łobuzia, jako zabawkę dla Ciebie wymyśliliśmy, widzisz, jako zabawkę, widzisz, jako zabawkę, widzisz, ola, ola, och, Łobuzie.
Och, się wyczochrać za wszystkie czasy. No jak tam? Jak tam zabawka? Dobra? Dobra zabawka? Swędzi grzbiet? Oj, 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 oj. Widać, że podoba mu się. Tak, może się wyczochrać, bo tak to czochrał się kiedyś, jak mi zaczął się od rwalkę czochrać. Drzwi były otwarte. No, już się nacieszył. Efekty są. He. Stój. Już się nacieszył. Nie, wszystko jest dobrze, nic się nie zluzowało, wszystko dobrze trzyma. Panie Romku, ja widzę zadowolenie z mojej strony. Czy pan jest zadowolony? Oczywiście, bo ja założyłem, że bykowi bardzo to się podoba. Jak bykowi się podoba, to i dla mnie się podoba. To automatycznie. Uprzedził moje pan pytanie, bo pytanie, czy bykowi się podoba, bo to po to chyba, żeśmy tu przyjechali. No, widać było po jego zachowaniu, że bardzo mu się to podobało. Wybraliśmy na taki najbardziej chyba prosty model, bezobsługowy, jedna kalamitka, ruchomy o 180 stopni w jedną i w drugą stronę, mechaniczny, nie wymaga zasilania prądu. No na pewno, widać było, że podobało mu się, że czochrał się ładnie, był zadowolony, że może się tak porządnie tam poczochrać, kręcił zadem. Tak, mi najbardziej się podobało, jak tą dupką rosło, jakby miał co najmniej z 5 lat mniej. Podobało mu się i na pewno będzie zadowolony, nie tylko Alemu będzie służyć, bo jest drugi byk, jest Ali tu, no i krowy tu jak przyjdę na okulnik, bo też tu je się wypuści na okulnik, one tu nawet nocują na okulniku. Zwierzęta szybko złapią, do czego to służy. Tak, ja miałem obawy, czy poradzimy sobie z tą masą Aliego, bo to co najmniej 1000 kg żywej wagi, Tak. ale widzę, że mechanicznie zdaje egzamin, mocowanie, które wymyśliliście również. Proste czochradło, myślę, że wystarczy na wiele, wiele lat. Nie? No na pewno, że tak. Jak to się mówi, nie ma problemu z prądem, nie ma problemu tam absolutnie z niczym. To jest bezobsługowe, jak pan powiedział, jedna kalamitka nasmarować, tylko żeby to się tam obracało, no nie, żeby tam nie zardzewiało, no i wszystko. I wszystko. No tak, także to nowe doświadczenie. Także, dla mnie, dla chłopaków, również dla byka, to było wyzwanie tutaj zobaczyć efekt naszej pracy, a przede wszystkim czy czochradło zda egzamin przy takim potężnym zwierzaku. No zdaję w 100%. Cieszę się. Zatwierdzam. 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 A ten nowy to co to, jak to się mówi, dopiero początki są nauki. Już parę razy go wyprowadzałem. Jak to się mówi, od czasu do czasu kółko po podwórku zrobię, no ale to jeszcze trzeba w to włożyć, powiem tak krótko, dużo pracy. Tu pierwszy raz, bo on tu na tym okulniku jeszcze w ogóle nie był. On był tylko na podwórku prowadzany. A tutaj, panie Romku, rozumiem, że młodzież, tak? Tak, to jest młody byk. To jest młodzież. To jest młodzież. Ten kupiony właśnie jeszcze nie ma nawet 2000. Znamy się troszeczkę. Znamy się, ale troszeczkę się znamy już, prawda? Spokojnie. Tu w pole, w pole, w pole, w pole. Hela! Nie wolno. Chodź, idziemy, chodź. Chodź. Nie nachodźcie blisko.
Nie nachodźcie blisko, bo może wystroić numer. Nie wolno! Nie wolno! Nie wolno! Spokojnie. To się wystraszy, nie? Właściwie, że on się boi. Byś. Hej! Hej! Nie wolno! Tak. O, zobacz. Słup jest kanciaty, mogę przeciąć sznur. Chyba że złapię tu. Bo na sznurze przetnę sobie sznur i będzie koniec zabawy. Chodź, nie bój się, chodź. Chodź, nie bój się. Boi się tego. Aż chrapie. Nie bój się. A widzisz? Widzisz? A widzisz? To zabawka dla ciebie. A ty musiałeś szaleć? Musiałeś tak szaleć? No, spróbuj zabaweczki, spróbuj. O tak, no widzisz? No, hop, hop. Nie bój się, nie bój się. Bysiu, o tak, z główki, z główki, z główki, z główki, z główki. No, hop, hop, hop. On musi się z tym, jak to się mówi, zapoznać się pomalutku. No, 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 no,
No, no, no chodź, chodź na grzbiet. O, widzisz? Widzisz? No. Zwierzu, nie wolno. Idziemy? Chodź. I kij atakował, no nie? Jak się wkurzył, ale od razu jaka agresja, no nie? Odżył. A jak skakał skubany, trochę mnie przewiózł. Przewiózł mnie trochę, nawet rękę mi poszarpał. Ale to bajka. Trochę. Najprędzej od sznura, wiecie? Sznurem się zaszarpało, jak zdrowo pociągnął, no nie? Tak, ptaszek w klatce. Ptaszek w klatce. O, Bysiu. No, także coś tam działo się dziś. Troszeczkę. Ja zawsze mówiłem, że jak coś odbije, to wtedy cały spokój schodzi w moment. Co pan powie, panie Rolandzie? Panie Romku, ja tak wiesz, emocje. Ja myślę, że dzisiaj kawy już nie potrzebuję i nie będę pił. A być może i na jutro starczy. Młodzież rządzi się własnymi prawami. Miałem możliwość to dzisiaj zobaczyć. I zupełnie inna fantazja. Jak można powiedzieć, Ali, dobrotliwy byk przy nim. Ale pokazał też co, jak wkurzył się. Tak, ale zrobił to ze stanowczością, jak na starego przystało. To trzeba przyznać. Tak, pokazał, że tu siła jest i on był gotowy atakować, że pień atakował ze złości. Tak, bo młody mu uciekł. Tak, no i myślę, że czas na czochradło dla młodego dopiero przyjdzie. Nie? Przyjdzie, on zapozna się, nie będzie się tego bał i będzie się tym bawił, na pewno będzie dobrze. No ale też czuję ten dystans i szacunek, bo to też było widać, nie? Ale to trzeba pamiętać, też to są zwierzęta, zawsze jest ta energia i ten instynkt samozachowawczy występuje u nich. Strzeli, to nie idzie go utrzymać normalnie, że on zwali człowieka. Chyba, że masz trochę dłuższy sznur i zdążysz go złamać, bo po linii prostej nigdy go nie zatrzymasz. Tylko jest jedyna szansa odskoczyć w boki, pod kątem prostym go złamać. Wiesz co, ja ci powiem tak, ja myślę, że zaklinacz jest jeden i obojętnie jakie instrukcje obsługi to dostaniemy, to daleko nam do tego. Także gratuluję. Dziękuję bardzo. A ja wam powiem, panie Rolandzie, dla mnie to, co dziś tu się wydarzyło, to ja nie w takich, to dla mnie chleb powszedni. Tak, to jest całe sedno tematu. Nie? Chleb, proszę, na obiad, to jest dla mnie chleb, jak to mówią, bułeczka z masłem. Proszę. Drodzy internauci, niektórzy mówią, że zaklinacz byków jest tylko jeden, a ja powiem jeszcze, jest siekiera zaklinacza, drugi zaklinacz, a teraz jest trzeci zaklinacz, toporek zaklinacza. Mego projektu odkuty przez Dębową Kuźnię, limitowana edycja, 10 sztuk, one pójdą na licytację. Zapraszam do licytacji, Romek zaklinacz byków. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek zaklinacz byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek zaklinacz byków.